Siema, tutaj Łukasz Woźniak i Przemek. i w dzisiejszym odcinku gier planszowych u Łukiego chcemy Wam pokazać Lumerię. Lumeria jest to gra pojedynkowa, nie wiem czy tak to można nazwać. Taktyczna, bitewna, gra dla 2 graczy i tak naprawdę to, co dzisiaj Wam pokazujemy, jest to prototyp gry, tak? Mamy 2 pudełka, pomimo tego, że wszystko tutaj wygląda już bardzo blisko tego, jak to może wyglądać finalnie, to mamy do czynienia z prototypem, ponieważ dzisiaj pokazujemy Wam grę, która o ufundowanie, o Wasze wsparcie będzie walczyła niedługo na Zagram w to. Więc mamy 2 pudełka. Gra będzie dostępna w kampanii właśnie do kupienia w jednym z tych 2 pudełek albo w pakiecie 2 naraz, ponieważ każdy z nich pozwala rozegrać po prostu pełną rozgrywkę, ale wnosi komponenty dla 2 różnych armii, więc mamy Słowian i Wikingów, a Przemek akurat rozłożył nam Greków i Rzymian. Oczywiście to można wszystko mieszać. Dokładnie tak. W sieci pojawił się już filmik, w którym zapowiadamy takie zupełnie podstawowe informacje dotyczące tego, czym dokładnie Lumeria jest, kiedy rusza kampania, rusza 14 lipca, ale i tak warto, żebyście odszukali na Zagram w to i sprawdzili, a będą też kolejne poświęcone mechanice, poświęcone historii powstania gry, temu jaki nam towarzyszy klimat i też wszystkim szczegółom kampanii, więc jak zawsze bądźcie tam z nami. Tak, Przemek mówi o kanale YouTube'owym Zagram w to. Link do tego kanału, czy do filmu, o którym Przemek mówi, pojawi się w komentarzu. Na końcu jeszcze ważna informacja, bo chcemy, żebyście tam poszli z jeszcze jednego powodu, ale to zanim to gra. I materiał jest ponoć bardzo profesjonalnie przeprowadzony i zorganizowany. Tak, że prowadzący się przygotował. Liga. Wysoko. Okay. Czyli w nowej koszuli ponoć. Gry planszowe Łukiego i potem jest tam nad nami, tak? Jest wiadomości w telewizji i jeszcze wyżej tak. jest profesjonalizm, Zagram w to. I potem już u góry nic nie ma. Jestem durczokiem tego kanału. Tak on miał? Durczok? Nie chciałbym obrazić. Kamil Durczok. Durczok, dobrze powiedziałem. Więc jak działa gra Lumeria? Opowiemy Wam w skrócie, a potem opowiemy Wam, co się nam w tej grze podoba, a oczywiście nam się podoba, dlatego że sprawdziliśmy ją i dlatego też tylko te gry, które wcześniej sprawdziliśmy, nam się podobają, na Zagram w to się pojawiają. A więc tak, jest to gra dwuosobowa, taktyczna z elementem losowości. Tutaj mamy rozłożone startowe ustawienie dla 2 tych armii, które mamy w jednym z pudełek gier. Każda armia ma swojego boga, który ma swoją pewną specjalną funkcję. Ta planszetka będzie troszeczkę inaczej wyglądała, ona to będzie miała jakieś wcięcia, ale to nie jest teraz kluczowe. Mamy też miejsce, żeby zaznaczyć 3 specjalne akcje i oprócz tego mamy dużo kart. Mamy karty, które od razu wszystkie widzimy dla naszej armii. Więc i pewne rozstawienie początkowe, tak? Mam peltastów, hoplitów, tu się chyba czyta to hotaj, ale nie jestem pewny, łuczników. I Przemek ma legionistów, rekrutów, łuczników. Ja będę mógł sobie jeszcze kupić Minotaura albo Cerbera. A u mnie jest Herkules i Wilczyca. Tak, to Wilczycę wystawię przeciwko Cerberowi i on ją zje. No i teraz jak wygląda mechanika? W każdej turze najpierw jest faza przychodu, czyli obaj gracze dobierają po 2 monety. Następnie jest faza, w której możemy rekrutować nowe oddziały. Mamy pomiędzy naszymi obozami miejsca, na których możemy kupić oddziały, a one mają różny koszt, a więc mogę teraz sobie kupić na przykład 2 razy peltastów, mogę kupić hoplitów, mogę poczekać, żeby uzbierać na właśnie Minotaura albo Cerbera. I tak wystawiamy na zmianę, aż spasujemy wszyscy i potem gramy, wykonujemy akcje, wykonujemy swoje tury. Jadę pierwszy. W moim ruchu będę aktywował. Będę aktywował jeden oddział, potem Przemek aktywuje oddział, potem ja, potem Przemek, potem ja, potem Przemek. I która się w tym momencie kończy. Przed tą fazą aktywacji lub po tej fazie aktywacji mogę też wykorzystać specjalne akcje właśnie związane z na mojej paszczence Boga. Mamy te same. Mamy marsz, mamy salwę i mamy fortunę, powiem o tym za chwilkę. Więc mogę na przykład zacząć od tego, że wymaszeruję. Pójdę troszeczkę do przodu i potem dynamicznie wejdę w tą rundę. Albo mogę stwierdzić, że wystrzelę z łucznikami. No teraz to byłoby bez sensu. I teraz ta główna część gry wygląda tak, że wybieram jedną jednostkę i ona wykonuje 2 akcje. I te akcje to może być ruch, to może być umocnienie, to może być atak. Ruchem dodatkowym może być bieg, więc jak robię ruch i potem drugi ruch to jest bieg i po biegu jestem osłabiony, bo 2 razy się ruszałem. No i tak jak mogę też atakować i atak zawsze musi być tą drugą akcją. Prawda? Więc zasadniczo będę się poruszał, starał się zająć jak najlepszą pozycję, starał się jak najlepiej zaczaić się na oddziały Przemka
i spróbować go zabić, spróbować go zepchnąć, spróbować go może ustawić się właściwie. I celem gry nie jest wyniszczenie przeciwnika, tylko celem gry jest scenariusz, określa cel gry. Więc w podstawowym scenariuszu mamy 3 takie miejsca kluczowe, strategiczne na środku planszy i kontrolowanie tego obszaru na końcu rundy będzie dawało nam punkty. A więc tam idziemy, a więc tam chcemy się przepychać. To są, Łukasz, 3 wzgórza, a wiadomo, że wzgórza łatwo się broni, ale też trudno się utrzymuje. Dlaczego? Łatwo się broni i trudno się utrzymuje? Nie. To są 2 sprzeczne rzeczy. Łatwo się broni. Nie, trudno się utrzymuje, ale jak już się utrzyma, to jesteś, wiesz, Tak, to królem chciałem góry. powiedzieć. To chciałem powiedzieć. Więc zasadniczo tak wygląda tura. Będziemy na zmianę poruszali się, więc oddziały, które będziemy aktywować, podczas aktywacji, tak jak mówiłem, wykonujemy nimi 2 akcje i one mają różne statystyki. Oprócz kosztu mają różne punkty życia, różne punkty ruchu i różne punkty ataku. Mogą atakować w zwarciu lub atakować zasięgowo. Mają też specjalne cechy. I to wszystko trzeba brać pod uwagę, przekalkulować. Powiedzmy, że podchodzę do Twoich legionistów i atakuję. Mam ataku 2, więc będę rzucał 2 kości i mechanika ataku jest dosyć prosta, ponieważ wszystkie wyniki 4 lub więcej są trafieniami. Trafiłem 2 jedynki, No tak. ale cieszę się. Taki był mój plan Ty strategiczny. po prostu chciałeś mnie tak bardziej przestraszyć. Zastraszyć. Ponieważ każde trafienie byłoby raną, Tak. każde nietrafienie sprawia, że przesuwam się na torze odnowienia, o czym Tak, powiem zaraz. tak, Ale w tak. tym wypadku na przykład mógłbym skorzystać z fortuny, która daje mi Tak. przerzut moich kości, ale mogę nie chcieć tego robić, bo tak naprawdę nie chciałem Ci ich zabić, bo tutaj nie jest kluczowe samo zabijanie. Jeśli bym w ataku wręcz zadał chociaż jedno obrażenie, to Przemek ma 3 życia, mocni są legioniści, ale dodatkowo odpycham ich. Właśnie Prawda? legionistów nie. Ale legioniści akurat muszą... Potrzeba 2 trafień, żeby odepchnąć Więc legionistów. legioniści tutaj są wyjątkiem od Bo tej to jest, reguły. wiesz, zwarta grupa. Rekruci, gdybym rekruta uderzył za 1, to ich przy okazji spycham, a więc to też jest kluczowe, bo Ty możesz teraz podejść i moich peltastów zepchnąć z kluczowego pola, więc tutaj jakby na tym polega cała zabawa, żeby trafnie tam wszystkim manewrować. Mamy te 3 kości, oprócz kości ataku mamy też takie 3 specjalne kości, bardzo ładne zresztą, po to, żeby zaznaczyć, że już kogoś aktywowałem. I teraz w kolejnej turze aktywacji, już mi zostały tylko 2, wiadomo, Przemo coś ruszy i potem mam do wyboru te 3 oddziały i potem ostatni. Tak. Też, jeżeli oddział biegł i jest osłabiony, to zaznaczam go minusem, a jeśli oddział się umocnił, to mam plusik i jest o 1 łatwiej lub o 1 trudniej go trafić. Na końcu tury, tak jak mówiłem, na końcu rundy dostajemy punkty za konkretne regiony. Gracz rozpoczynający się zmienia, dostajemy przychody. Tak. Co jeszcze warto dodać, to jest, że jak jednostka umiera, też dostajemy złoto, a więc tutaj tak naprawdę cały czas ten balans jest gdzieś tam zachowany i cała zabawa polega na tej taktyce przepychania, manewrowania na planszy i właściwego zarządzania tym, co tutaj mamy. Jak dojdziemy na najwyższe pole na tym torze odnowy, to wówczas możemy jedną z tych zużytych specjalnych akcji sobie tutaj odświeżyć. W związku z tym ten pech w kościach przekłada się na dodatkowe możliwości w akcjach To specjalnych. jest bardzo fajna zasada. Tak, też mi się bardzo podoba. No więc Przemek, pokazaliśmy Wam to w dużym skrócie. Jeśli chodzi o zasady, to warto dodać jeszcze kilka rzeczy. Po pierwsze, walka o te 3 wzgórza to jest taki podstawowy scenariusz. Założenie jest takie, że będzie tych scenariuszy więcej, więc będzie można zdecydować, jak gramy. Mamy w tym pudełku te 2 armie, ale można je mieszać między sobą, czyli ja mógłbym zagrać w Rzymianie kontra Wikingowie i tak dalej, i tak dalej. Jednostki, które umrą, spadają na zawsze, więc ta pula tutaj jest spora tych kart, ale ona może też maleje. Dobra, kończę. Przemek, co Ci się podoba w Lumerii? Wiele rzeczy mi się podoba w Lumerii i myślę że taką jedną z takich najbardziej rzucających się w oczy i w moje serce chyba jest to, że to jest po prostu taki dosyć prosty Ameritrash, Tak. w którym nie mogę się na kogoś obrazić, że mnie atakuje. Bo po prostu są 2 osoby i jakby istotą tej gry jest to, żeby się wycinać, więc jeżeli ktoś lubi Ameritrashowe gry, ale nie lubi takiego poczucia, że sobie coś buduje, armię czy jakąś ekonomię moją i nagle ktoś przychodzi, niszczy mi coś bardzo nieprzyjemnie, trudno później odbudować relacje po takiej grze, no to Lumeria... Nie ma tutaj tego, nie ma tych uczuć nieprzyjemnych, nie ma negatywnych, jest wycinka, jest walka, jest śmierć, jest przepychanie, ale rzeczywiście nie ma tego poczucia takiego, że no ja tu chciałem sobie coś farmić, nie? To rzeczywiście biegniemy, zderzamy się, spychamy, przepychamy. Druga rzecz, która mi się podoba bardzo w tej grze, to jest właśnie to, że jakby to nie jest zwykła wycinanka, to nie jest Quake. Jakby tu nie chodzi o to tylko, żeby... Aczkolwiek Quake jest fajny. Aczkolwiek grałbym bardzo. Ale chodzi o to, że jakby
tutaj ten cel gry jest bardzo ciekawy. Tak jak już Łukasz wspominał, on mocno zależy od scenariusza, w który gramy, ale on jakby w dużej mierze w tym podstawowym scenariuszu opiera się to o wypchnięcie tak naprawdę przeciwnika z pewnych pól i jest to takie bardziej przeciąganie liny niż po prostu wycinanie przeciwnika. I jest to ciekawe, bo my mamy opcję, żeby kogoś zabić, co nam pozwala zwolnić może jakieś pole i zająć to pole przeciwnika, ale mamy też opcję wypchnąć kogoś, która wcale nie jest gorsza w tym przypadku, bo nie chodzi nam o zabijanie. Oczywiście, jeżeli Łukasza jednostek jest mniej, to jest dla mnie lepsza sytuacja, bo mentalnie po prostu możesz się też przygotować na to, co ja może zrobię. Mogę się umocnić na planszy, ale tak jak mówię, ciekawe jest to, że naprawdę widzę tutaj ogromny potencjał różnych scenariuszy i mam nadzieję, że kampania też pozwoli nam tutaj jeszcze bardziej rozbudować to wszystko, aczkolwiek tak jak mówię, w podstawowej wersji mamy bardzo już bogatą tak naprawdę zawartość obu pudełek i myślę, że w bardzo fajny i ciekawy sposób można sobie w to grać. Bardzo fajną opcją jest właśnie też ta zasada, która pozwala mi tak trochę nadgonić przeciwnika, czyli w ogóle są dwie zasady są, przepraszam, które pozwalają nadgonić, bo po pierwsze śmierć jednostki to jest moneta, po drugie pechowy rzut to jest odnowienie i te dwie zasady sprawiają, że ja tak naprawdę nigdy nie odpadam z gry i nigdy nie mam poczucia, przynajmniej w tych partiach, które rozgrywaliśmy, nigdy nie mam poczucia, że już mnie nie ma na stole tak zupełnie, prawda, że nie mam czego. Jeżeli ty mnie zabijasz, to ty nie masz zakupów, a jak ja mam pecha i ty mnie zabijasz, to ja teraz nagle wejdę z kimś mocnym, możesz jeszcze dodatkowo mam ten darmowy ruch na końcu rundy, prawda? I ostatni będą pierwszymi. Tak trochę. W sensie to jest tak, że wiadomo, że jeżeli ja pokonuję Ciebie i spycham skutecznie, no to Ty musisz mnie gonić, ale Ty masz mnie czym gonić. Prawda? I to jest myślę, że fajne w tej grze. Bez tych dwóch zasad jakby łatwiej, myślę, moglibyśmy dojść do sytuacji, w której ktoś po prostu... Po trzecim, czwartym ruchu się kończymy. Tak, jest przewaga i tyle. Więc jest to ciekawa gra. Ciekawe jest to, że jest... Mamy zróżnicowane armie swoje, mają zupełnie inne funkcje. Będziemy być może mieć też dodatkowe armie z dodatkowymi funkcjami, więc jakby ja tutaj widzę ogromne pole na różnego rodzaju dodatki, ulepszenia i jakieś różne mniejsze rzeczy. No i na pewno bardzo duży potencjał na grę turniejową. Nie? Dosyć szybka, sprawna rozgrywka, więc sprzyja temu i ja się już nie mogę doczekać, Łukasz, naszego pojedynku. Ja mi się podoba to, że wiemy od początku, co mamy, więc możemy usiąść drugi raz i trzeci raz do tej samej armii i spróbować na nowy sposób wejść oddziałami. To mi się też podoba jako taka mała rzecz. Ja w ogóle lubię to, że ta gra robi to, co ja lubię, czyli ona łączy tak jakby odpowiednią dla mnie dozę taktyki z odpowiednią dla mnie dozą emocji i losowości. Tak? Czyli chodzi o to, że jeżeli to by było, wiecie, dużo więcej takich taktycznych detali, to bym był zmęczony. Gdyby było dużo więcej losowości, to też byłbym zmęczony. Prawda? Więc gdzieś jest tam w tej takiej półce, która do mnie trafia, wiedząc czego tu oczekuję. Będą kości, ale one nie determinują wszystkiego. Będą różne statystyki, ale to się da ogarnąć i tam zakombinować. Da się zaskoczyć przeciwnika, da się być zaskoczonym, nie? Trzeba myśleć, kurczę, jak ja tą rundę kończę, kolejną zacznę, jak to wykorzystać. Dużo takich naprawdę fajnych, taktycznych smaczków, ale nie tylko matematyka, też tutaj, prawda, troszeczkę fortuny trzeba mieć. To prawda. No i fajnie też, że na tą fortunę możemy mieć wpływ, fajne są umocnienia, fajne są osłabienia i jest to też jakiś tam dodatkowy element, który pozwala nam w ciekawy sposób podejmować decyzje. Oczywiście obserwując tą grę, tą rozgrywkę, to co Wam teraz w tym momencie prezentujemy, możecie mieć pewne skojarzenia z Summoner Warsami, jest tutaj pewne podobieństwo i autor tej gry przyznaje, że się inspirował Summoner Warsami, natomiast jest to zupełnie inna gra, jest różny cel, tam próbujemy zabić naszych bossów głównych, tutaj walczymy o różne inne rzeczy, przepychamy się, są różnice w mechanice, więc to nie są gry, które, jeżeli macie Summoner Warsów, to już nie ma sensu mieć Lumerię, to są gry, które mają pewne podobieństwo w sobie, ale jak najbardziej gracze, którzy mają Summoner Warsów, tym bardziej, myślę, odnajdą się w tym i nie będzie to, wiecie, odgrzewany kotlet, tak się mówi, to będzie świeżutki, pyszniutki, taki chrupiący. Ale z posmakiem tego, który już znamy. W sensie to jest dobry przykład tego rzeczywiście, gdzie można wziąć grę, którą się dobrze poznało i którą się pokochało. Tak? Bo Cube jest też polskim wydawcą Summonersów. Więc i zrobić w oparciu o pewne założenie coś nowego. Czasami
twórcy chcą zmienić jedną małą rzecz i myślą, że już coś nowego powstało. A czasami z drugiej strony boimy się dotknąć czegoś, co jest podobne i się zainspirować, tak? Tak. A myślę, że te inspiracje są naturalne. Ja jako twórca się często inspiruję, ale nie o mnie ten odcinek. Więc jak macie Summonersów albo kojarzycie, to na pewno warto na to zwrócić uwagę, szczególnie, że tutaj jakby jest świeży tytuł i szansa na wejście też w coś, co będzie się rozwijało i będzie żyło. Na końcu warto jeszcze dodać, że potrzebujemy Waszej pomocy. Będziemy z Przemkiem się pojedynkowali. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Zagramy w Lumerię, zagramy na śmierć i na życie. Założymy się o coś poważnego, ale to jeszcze zanim to się wydarzy... I to na pewno nie będzie moja broda. To nie będzie broda, to już odpada. Ale zanim to się wydarzy, to potrzebujemy, żebyście powiedzieli, kim mamy grać. Tak? Żeby prawda. nie było, że myśmy się przyćwiczyli w czymś, tak? Albo jakoś ustawiony jest jakiś tutaj, prawda, pojedynek. I nie piszcie tu w tych komentarzach, tylko idźcie bo Przemek o to pyta w filmiku na Zagram w to. Więc w filmiku na Zagram w to, który się pojawił już w tym momencie, na YouTubie Zagram w to, Przemek też o to pyta, tam w komentarzach piszcie, mamy do wyboru w tym momencie te 4 armie, wikingowie, Słowianie, Grecy, Rzymianie, prawda? Kim mam grać ja, kim mam grać Przemo, podliczymy te Wasze komentarze, przeniesiemy do Excela, sprawdzimy i nagramy pojedynek. Dokładnie tak. Więc tak to wygląda, 14 lipca startuje kampania, będzie te 2 pudełka, pokaż Przemu pudełka jeszcze dla przypomnienia, te 2 pudełka będą dostępne od początku, oprócz tego też jeszcze jakieś inne gadżety związane z grą, bardzo kompaktowe, bardzo dużo gry w bardzo kompaktowym wydaniu, jeśli szukacie czegoś dla 2 graczy, trzeba na to zwrócić uwagę. Ja se wesprę. Bardzo właściwa decyzja Przemu. Na dzisiaj to tyle, Do zobaczenia. hej! Cześć.